Kochani, miło było, ale musimy już lecieć. No, szkoda. bardzo. Fajnie było was zobaczyć. Wzajemnie. Mareczku, musimy to powtórzyć? Koniecznie. Zawsze jesteście tu mile widziani. Dziękujemy za wizytę. Super było. się. Zobaczenia. Cześć, trzymaj się. Cześć. Pa. Pa, cześć. Weź ten syf sprzątnij, co? Już to zbieram, dobrze? Już. A, jeszcze jedno. Następnym razem nigdy więcej nie zapraszaj gości bez mojej wiedzy. Dobrze, Zrozumiałaś? przepraszam, nie powtórzy się to. No ja myślę. No do roboty, do roboty. Dziś w odcinku Patrycja rozpoznaje swojego porywacza. Ale jesteś pewna, że to on? Chyba tak. Chyba, Patrycja, chyba? Nie wiem. Zawodowy łucznik odwiedza Lombard. Teraz trzeba polecić dokładnie tam, gdzie chcemy. Co ty, człowieku, zrobiłeś, co? Oszalałeś? Ty widziałeś to? Sorry, wystraszyłem się. Jakie sorry? No co sorry, no? Klientka Lombardu jest maltretowana przez męża. Zostaw mnie, nigdzie z tobą Przecież nie nikt z idę. tobą iść, nie widzisz? Tak, pójdzie ze mną tam, gdzie ja chcę. A chcesz znowu dostać w cymbał? Potyczka Adriana z Ryszem. O to ci znowu chodzi, kretynie. O gówno! Porwałeś Patrycję, pomogłeś ją porwać. To ja pomogłem ją odnaleźć, przypominam ci. Monika. Monika, wyłaź. Spóźnię się do biura przez ciebie. Wyłaź, słyszysz? Otwieraj! Otwieraj, słyszysz? Ile razy mam ci powtarzać, żebyś rano nie blokowała łazienki? Ale ja też pracuję. No to się zbieraj. Coś ty taka nierozgarnięta. Nic. Dzień dobry. Dobrze, że jesteście już otwarci. Na zajęcia zdążę. Dzień dobry. Kolego, my jesteśmy zawsze gotowi i otwarci. Powiedz mi, co dla nas masz? Łuk sportowy. Ekstra sprzęcior. Profesjonalny. Włókno szklane, ramiona ILF, 35 funtów na ciągu. To już jest zawodowy sprzęt. Dobra, no wszystko ładnie, pięknie, ale wiesz, no ciężko będzie nam znaleźć na to kupca. No co ty, mordeczko, na taki sprzęcior? Dobra, Robin Hoodzik, powiedz mi, po co właściwie chcesz to zastawić? Znudziło mi się. Ileż można strzelać? Poza tym chcę się zająć downhillem. O, Czym? Adek, zjeżdżanie na rowerze z gór, szybkie. No i potrzebuję kasy na sprzęt. Rower już mam, ale jeszcze kask, ochraniacze, kombinezon. No ze 2000 potrzeba. No to słuchaj, no to nie lepiej ci będzie to wszystko sprzedać, no więcej zarobisz. Znajdę później kupca na większą kasę i na spokojnie od was odkupię. Jutro mam pierwsze zajęcia downhillu i potrzebuję chociaż kaski i ochraniacze kupić. No dobra. To co, sprawdzimy ceny, nie Maciuś? Sprawdzimy. Luzik, arbuzik. Pewnie, że też podobał mi się ten łuk. No ale nie chciałem się jarać przy chłopaku, żeby wynegocjować lepszą cenę. A Maciek oczywiście wszystko zepsuł, podpalając się jak dziecko. Kobieta maltretowana przez męża z samego rana spotkała się z kochankiem. Co się stało? Chcesz mi o czymś powiedzieć? Musimy porozmawiać. Wejdźmy do środka. Tak mamy się zaraz widzieć w pracy. Kochanie, stęskniłem się za tobą. To co chciałaś mi powiedzieć? Jestem w ciąży. Co? Będziemy mieli dziecko. Teraz spróbuj naciągnąć. Próbuję. Ciężkie. A co ty myślałeś, że to się samo robi? Teraz to i tak jest prosto. Cięciwy, bloczki i inne takie. W średniowieczu to byś zabawkowego nie naciągnął. Daj mi to. Tylko mi tutaj nie strzelać. Pewnie, że nie będziemy strzelać, no. Tylko trzeba sprawdzić, czy działa.
No, trzeba sprawdzić to ceny, a z tego co widzę, to jest średniej klasy sprzęt. Średniej? Średniej. Chodź, sam zobaczysz, jakie to super. Lekkie, a podobno wali jak strzelba. Ty to chyba dasz radę naciągnąć, co? No ba, pytanie. Oczywiście, że dam. Dawaj. Proszę bardzo. I co? Wystarczy mieć parę w łapie. Chłopie, tak to byś słonia z pół metra nie trafił. Patrz, obaj patrzcie. Po pierwsze, postawa. Naciąg idzie z pleców, nie z bicepsa. Widzicie? Nic nie drga. Prosta postawa. Teraz strzała poleci dokładnie tam, gdzie chcemy. Co ty, człowieku, zrobiłeś, no? Oszalałeś? Ty widziałeś to? Sorry, wystraszyłem No się. jakie sorry? No co sorry, no? I tak się kończą zabawy Maćka w robocie. Dobrze, że bomby w walizce nie testował, bo fajna. A ten koleś musiał odkupić wszystko, co zepsuł. Nie mogłem mu odpuścić. Ale skąd jest to moje dziecko? No, a czyje? Twoje? Ale z mężem też sypiasz. Ale jego nie było przez 3 tygodnie, siedział w Niemczech. To wtedy się stało. Cholera jasna. Co my teraz zrobimy? My? A co, sama zaszłam w ciąży, niepokalane poczęcie? Nie na to się umawialiśmy. Miał być tylko seks. Jak tak możesz? A co to, moja wina? Kto mnie do łóżka zaciągał? Trzeba było go rzucić, ale nie mieszaj mnie w dziecko. Wiesz co, jesteś podły. Nie będę brał w tym udziału. Już bierzesz udział i bardzo cholernie w tym bierzesz udział. Nie. Z nami koniec. No pięknie, no. No brawo. Babka to zastawiła przedwczoraj. Nieźle. Przeszło na wylot. No. I co teraz? Myślisz, kolego, że ktoś to kupi w takim stanie? Kretynie ty? Może jak się wyciągnie, to... Jak się wyciągnie. Wiesz co, zaraz zrobię, wyjmę ci, ale pieniądze z portfela za to, co żeś zrobił. Dzień dobry, słyszeliście? Rozjechać mnie chciał cymbał. Jeździ osiedlową uliczką jak kretyn. No jak tak można? Nawtykałam mu, zapamięta do końca życia. Ma pani niezły timing, pani Karpińska. Co wyście zrobili z moim tosterem? To miał być najlepszy lombard w mieście i co? No bo to jest najlepszy lombard w mieście, no. Ale to nie nasza wina, tylko klienta. Właściwie to pani wina, bo to przez ten klakson się wystraszyłem i strzeliłem. Ja cię zastrzelę. Spokojnie. Proszę pani, jakoś się dogadamy, tak? To nie była moja wina. Trzeba było sprawdzić ten sprzęt. Chłopak zostawił łuk jako zabezpieczenie, a do tego jeszcze komórkę, bo musiał odkupić ten toster. Dobry pies. No halo, Bar. No i do ciebie, przebierz tam. No tak, będziesz miał to na czas. No będziesz to miał. No ja ciebie kiedykolwiek zawiodłem? Powiedziałem ci, że będziesz miał, to będziesz miał. No. Chodź. Chodź. No jestem. A co ty taka nerwowa? Przestraszyłam się, tak gwałtownie wszedłeś. A, słuchaj, jeszcze raz zrobisz mi kanapkę z pomidorem, to chyba cię zabiję. Przepraszam. No przecież tego się nie da jeść. Chleb na maka, kanapka do wyrzucenia. Więcej się to nie powtórzy. No ja myślę, bo ja nie chcę się powtarzać. Zaspana rano byłam. Przepraszam. Może ci obiad odgrzeję, bo pewnie jesteś po całym dniu głodny, co? A wieczorem w ramach rekompensaty zrelaksujemy się. Tak? A jak? Tak jak lubisz. Sepciu zasnął w 8 minut. Pobiliśmy rekord. To może teraz... Nie mam ochoty. Co jest? No co, mogę chyba nie chcieć, tak? No możesz, ale jesteś jakaś od samego wieczora poddenerwowana. Nie chcę o tym gadać. No mów, co jest. Widziałam go. Kogo? Faceta,
który mnie porwał. Co? Gdzie? Tutaj, w parku. Jak wyglądał? Jak wyglądał? Koło 30 z takim dużym psem. I na ręce miał tatuaż, na lewej dłoni miał tatuaż z taką czaszką. Ale przecież ty mówiłaś, że nie widziałaś tych porywaczy, no. Bo nie widziałam, no! Tylko raz, jak mnie gdzieś prowadzili, to miałam krzywo założoną opaskę i pamiętam tę rękę. Ten facet mnie trzymał. Ale jesteś pewna, że to on? Chyba tak. Chyba, Patrycja, chyba? No nie wiem. Bałam się. A widział cię? No to może to nie on. Co? Pamiętam ten głos. Nie zapomnę go. Dobrze, już, chodź. On mnie nie widział, ale ja się boję. Ja się bardzo boję, Adek. Jesteś ze mną, nic ci nie grozi. Już spokojnie. Nie płacz, proszę cię. Gdy tylko Patrycja powiedziała mi o tym gnoju, od razu chciałem iść i gościa zabić. Musiałem go dopaść za wszelką cenę. A co to za okazja? Żadna, po prostu chciałam, żeby było miło. Tylko o to chodzi? A o co? Tak o mnie dbasz. Jest nam razem dobrze. Chyba czasami można zrobić niespodziankę mężowi, co? No i nie może być tak zawsze. Czyli jak? Dobra kolacja, wino, masaż. Pij to wino. I chodź do łóżka. A co jest? Monika, co tu się stało? Wczoraj sporo kotków. Ja nie o tym mówię, okradli nas. Nie ma mojego komputera, dysku twardego, tabletu, telefonu też nie ma. Biżuterię i kasę też zabrali. Ale jak to? Kiedy? Moją biżuterię? Boże, Marek. Masz swoje miłe wieczory. Następnego dnia Adek postanowił na własną rękę odszukać opisanego przez Patrycję mężczyznę. Nie spodziewał się tego, kogo zobaczy z porywaczem. Siemano. Siema. Co tam słychać, byku? A nic, niebiescy się wszędzie na rewirze, kręcą. Widziałem. Pogonili kilku chłopaków do domu. Ale nie mnie. Ciebie nie, bo ty jesteś kumaty. Czyli jednak Ryży musiał mieć coś wspólnego z porwaniem Patrycji. Niby dlaczego gadał wtedy z tym kolesiem? Nigdy nikogo nie chciałem tak dopaść, jak tych dwóch w tym momencie. Czyli nic pan nie pamięta z nocy? No większości, ale dopóki pamiętam, to wszystko było. A pani niczego nie słyszała? No, nie, byliśmy sami. Trochę drinków, wina, rozumie pan. Żadnych znajomych imprezy. No ale ja nie widzę tutaj śladów włamania. To co, teleportowali się? Ale proszę pana, podczas takiego rabunku wszystko jest wywrócone, a tutaj nic. Dokładnie ktoś wiedział, co i gdzie leży. I co, i nie ma śladów? To niemożliwe, niech pan sprawdzi jeszcze raz. Spokojnie, to już zrobią nasi technicy. A co, pan nie potrafi? Spokojnie, do tego trzeba specjalistów. Możliwe, że użyli wytrychów albo jeszcze czegoś. Za chwilę będą i wszystko dokładnie sprawdzą. Co dokładnie zginęło? Mój laptop, wieża, dysk przenośny, telefon, tablet. Biżuteria i pieniądze. Ile tych pieniędzy? Prawie 500 zł. Czyli razem może być nawet kilka tysięcy. No chyba kilkanaście. No ale telewizora nie zabrali, pewnie za ciężki. Według mnie nie było ich więcej niż 2. O, no wspaniale, nie było więcej niż 2. No cieszę się, że to panowie prowadzą śledztwo, naprawdę. Chodź tu, gnoju. No.
O to ci znowu chodzi, kretynie? O gówno! Porwałeś Patrycję, pomogłeś ją porwać. To ja pomogłem ją odnaleźć, przypominam ci. Przestań pieprzyć. Pomogłeś ją odnaleźć, bo wiedziałeś, gdzie ona jest. Chciałeś to pieprzyć Kielaka! Co ty pierd... Co ja pierd... No co? Tak? Tu powiedz mi, po cholerę spotykasz się z tym porywaczem, co? Macie na oku kolejną ofiarę? Z jakim porywaczem? Chodzi ci o Borutę? Nie wiem, kim jest Boruta, ale nie odpuszczę wam, kumasz? Nie odpuszczę wam. Tak. Dobra. Powiedz mi, skąd znasz Borutę i po co go śledzisz? Patrycja go poznała! Po jakimś tatuażu na ręku! Czachę ma! No ma, puść go. Adek, proszę cię, nie wpierd... się w nie swoje sprawy, dobra? Twój syn potrzebuje ojca. Chodź. Won. Zaskoczył mnie ten gość od Ryżego. Ale za to byłem pewien, że musiał mieć coś wspólnego z tym porwaniem. Nawet przeszło mi przez myśl, że to mogło być sfingowane. Ale z drugiej strony strach Patrycji był autentyczny. Czułem to. 200 zł. O tak, 200 zł poproszę. Świetny model, niezawodny, na pewno będzie pan zadowolony. Dzięki. Proszę. I tu jeszcze paragon. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Wzajemnie. Siema. Siema. Jak tam? Spoko, od rana mały ruch. A u ciebie? Dzień dobry. Nawet nie pytaj. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Chciałabym to sprzedać. Ale co konkretnie? To wszystko. A to wszystko na pewno należy do pani? Tak, a co? No, Sporo tego jak na jeden raz. Sporo, ale nie mam wyjścia, bo koleżanka ma raka, późne stadium. Albo droga operacja, albo wiecie. cholercia. Wszyscy znajomi się dokładają. Każdy grosz się liczy. Przelot do Monachium, droga operacja, pobyt, rehabilitacja. Też bym chciała się coś dołożyć. Dobra, Maciuś, to musimy to wszystko wycenić. Przepraszam, jest tu gdzieś toaleta? Tak, na zapleczu, ale... Ale halo! Dobra, Maciuś, no... Kalkulator w dłoń i liczymy. Tak jest. Klientka naprawdę przejmowała się tą operacją koleżanki. Chciała zostawić dla niej tyle przedmiotów. Tym większy podziw, bo chyba sama nie czuła się najlepiej. Co tam masz? No tutaj masz DVD. Oj, co? Wszystko w porządku? Może wody? Nie, dziękuję. Chyba lekkie zatrucie. Wczoraj taką małą imprezę miałam. O, takie imprezki to my znamy, proszę pani. Oj, znamy. A, w każdym razie, no za wszystko, no powiedzmy, że zaokrąglimy. Możemy dać pani pod zastaw 2000. Tak mało? Wie pani co, no to nie jest towar jakiejś wysokiej klasy. My też musimy zarobić, no. Chyba że woli pani sprzedać. Tak, ja chcę sprzedać to wszystko. Na pewno chce pani to wszystko sprzedać? Tak, no, kasa dla koleżanki, każdy grosz się liczy. No tak, no są sprawy ważne i ważniejsze, oczywiście, że tak, no. Tym bardziej, że po takie sprzęty i tak raczej nikt nie przychodzi. To co, 2200? 2400? Trochę dużo. Proszę was. To może 2300, Dobra, biorę. tak? Tak. Dobra, to poproszę dowód osobisty w takim razie. Dziękuję. Jasne, dowód oddaję. Proszę tutaj o podpis. Bardzo dziękuję. Powodzenia! Fajna babeczka. Oby się udało zebrać jej na tę operację dla koleżanki. Faktycznie, klientka była bardzo miła. Zwłaszcza przy tym, co nas tutaj czasem spotykało. No i nie każdego byłoby stać na takie poświęcenie dla koleżanki. No, ludzie to jednak w większości materialiści. Patrycja zdecydowała się powiadomić policję o tym, że rozpoznała jednego z porywaczy. Dobrze, Patrycja, to teraz mów na spokojnie, bo
Przez telefon w sumie nic nie zrozumieliśmy. Chyba widziałam jednego z tych, którzy mnie porwali. Gdzie? Tutaj, w parku. Był z psem i wołał na psa Tiger. A skąd wiesz, że to jeden z nich? Poznałam go po tatuażu na ręce. Miał... na lewej dłoni miał taki tatuaż. No, ale czemu wcześniej nic nie mówiłeś o tatuaży? No przecież to jest ważna cecha szczególna. No wiem, ale dopiero jak go zobaczyłam, to mi się przypomniało. Nie wiem, może ze stresu zapomniałam. No jest to możliwe. No dobra, a pamiętasz, nie wiem, jakiej był postury, jakiego wzrostu, jakiś ubiór, nie wiem, coś, cokolwiek? Tak, mogłabym go opisać. A ten tatuaż, co to dokładnie było? Taka czaszka. I jeszcze miał coś na szyi, ale nie wiem dokładnie, bo uciekłam. Dobra, pojedziesz z nami do firmy, pokażesz z rysownikiem. No i sporządzimy portret pamięciowy. Dokładnie. A jak to nic nie da? Jak on po mnie wróci? Nie martw się, dorwiemy go. Spokojnie. Z nami jesteś bezpieczna. Na koniec odstawimy cię pod dom. Okej, wyszykuję Sebusia i idziemy. Czekajcie. Tak, jutro godzina 16. Żatecka 7. Bańska Bystrzyca, tak? Tak, będę miała całą kwotę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Moja droga, Bańska Bystrzyca. Słowacja, prawda? Czyżby narty? O ty cwaniaro, to na to było ci to wolne. To takie sprawy rodzinne? Ale nie przejmuj się, przecież każdy tak robi. Ja w zeszłym roku z mężem też byliśmy na Słowacji, więc ja cię doskonale rozumiem. Cholera, muszę odebrać telefon. Zalejesz? Jasne. Czy ty właśnie ustalałaś termin usunięcia ciąży? Monika, ja wszystko słyszałem. Całą rozmowę. To nie jest twoja sprawa. Czy ty myślisz, że jestem idiotą? Ja wiem, co się robi w Czechach i na Słowacji. Daj mi spokój. Gratuluję. Świetny wybór. Tak wygląda. Proszę. I paragon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. A ty co, Adek? Nie cieszysz się? Zarobiliśmy. Stary, zobacz, na co się natknąłem. Ta babka szukała kliniki aborcyjnej, dyskretnej. I co? Mogła sobie klikać co chce, ale ty miałeś jej wyczyścić kompa, a nie grzebać w historii. Maciuś, nie rozumiesz. Ona potrzebuje pieniędzy dla siebie na skrobankę, a nie dla koleżanki, no. Adek, to nie jest nasza sprawa. A co, mam to olać? No sam mówiłeś, że za dużo pchamy się w sprawy klientów, bo niczego dobrego z tego nie ma. Ale tu są poważne sprawy, tu chodzi o czyjeś życie, a nie jakieś gówniane sprawki, no. A skąd wiesz, że ona jest w ciąży? Stary, zażygała nam pół kibla, tak? Sprzedaje wszystko po kolei jak leci. No i w dodatku ta historia klinik na komputerze. Nie trzeba być Sherlockiem, żeby się domyślić, wiesz? Dobrze, Sherlocku, to nawet jeśli jest w ciąży, to nie znasz okoliczności. Może to jakaś choroba albo gwałt. Słuchaj, jakby to była choroba, to by to zrobiła na miejscu w Polsce, a nie jeździła na Słowację. Ale Adek, ona mogła mieć jakieś swoje powody i nic nam do tego. A moim zdaniem ona popełnia duży błąd, którego zresztą będzie żałować, no, do końca życia. Nie tobie to oceniać. Nie umiem tego olać, rozumiesz? To co zrobisz? Pojadę tam. Co żartujesz? Dawaj jej umowę. A to jest bez sensu. Dawaj, bo zaraz sam znajdę. Tu jest. Robisz błąd. Dawaj. Niech Maciek sobie myśli, co chce, ale ja w kwestii aborcji jestem czarno-biały. Jako ojciec nie mogłem przejść obojętnie wobec takiego problemu. A sprawa była poważniejsza niż sądziłem. Proszę, jeden, drugi. To wszystkie komplety do mieszkania? Nie, był jeszcze jeden, ale żona gdzieś schowała i nie można znaleźć. No, pan wie, jak to jest z kobietami. Zresztą to podobne do niej, to wszystko jej wina. Czemu pan tak mówi? No bo ona jest taka nierozgarnięta. Dobry wieczór. Czegoś pan tutaj szuka? Tak, adresu. Malinowa 36 przez 67. Gdzie to będzie? To druga klatka. Dzięki.
Najpierw babka zastawiła pół domu, później akcja z aborcją w komputerze, a do tego policja przed drzwiami. Ta cała sprawa zaczynała być coraz bardziej śmierdząca. Musiałem z nią porozmawiać i to wszystko wyjaśnić. Pani Moniko, niech pani zaczeka. Ale my się znamy? Tak, zastawiła pani u nas dzisiaj w Lombardzie sporo rzeczy. Tak, przypominam sobie. Ale o co chodzi? O co chodzi z tymi przedmiotami? No ale jak o co chodzi? No, mówiłam panu, że ja potrzebuję pieniędzy dla przyjaciółki na operację. Tylko problem w tym, że prawdopodobnie one zostały skradzione. Policja była pod pani drzwiami, to jakaś ustawka jest? Ale nic panu nie muszę tłumaczyć. Proszę mnie puścić, naprawdę. W takim razie muszę zawiadomić policję. Proszę nie dzwonić, dogadajmy się jakoś. Ale nie dogadamy się inaczej, jak tylko tak, że pani wykupi ten cały sprzęt i spłaci należność. Ale ja nie mogę. Bo chce pani usunąć ciążę. Musi pani ze mną porozmawiać. Nic nie muszę. Proszę zostawić mnie w spokoju. To nie jest pana sprawa. O czym on mówi? Sytuacja zaczynała się niebezpiecznie rozwijać. Ta kobieta miała tajemnicę nie tylko przed nami i policją, ale również przed własnym mężem. Jaka ciąża? Ale proszę się uspokoić, dobrze? A kim pan jest, żeby tak do mnie mówić, co? Ja jestem z Lombardu i nie chcę awantur. Tak? No to świetnie. To po coś pan tu przylazł? I masz z nim dziecko? Nie ze mną tłumaczę ci, że nie mam z tym nic wspólnego, rozumiesz? Tak? To ty gadaj, kobieto. Gadaj. Nienawidzę cię! Zostaw mnie w spokoju! Mówiłem ci, że masz być grzeczny? Pani Moniko, niech pani zaczeka. I oczywiście wszystko się popieprzyło. Chciałem wyjaśnić sprawę, a tylko ją pogorszyłem. Nie dość, że nie udało mi się pozbyć lewych fantów z Lombardu, to chyba narobiłem jeszcze większego bagna w życiu tej kobiety. Następnego dnia Maciek próbował dowiedzieć się od Adriana, jak przebiegło wczorajsze spotkanie z klientką. Powiesz coś wreszcie? A co mam ci powiedzieć? Znalazłeś wczoraj tę klientkę, rozmawiałeś, wyjaśniłeś coś. Znalazłem. No i? No i nic, pogorszyłem tylko. No jak można było tę sytuację pogorszyć? Normalnie, no. Okazało się, że laska okradła własne mieszkanie. Już możemy zacząć liczyć straty. Co ty gadasz? No. A w dodatku mam męża, furiata, który nawet nie wiedział, że ona jest w ciąży. No to widzisz, lepiej było się nie wtrącać. Serio, naprawdę? No serio, naprawdę. Mądrala jesteś. Mądrości Maćka. Po co pan się wpieprza w moje życie? Prosił pana ktoś o to? Przede wszystkim niech mi pani powie, czy z panią wszystko jest w porządku. Nie jest dobrze, bo muszę wykupić wszystkie swoje rzeczy i to przez pana wścibstwo. Proszę pani, ale to podobno pani sama siebie okradła i... Nie rozmawiam z panem. Przecież to jest pani wina, nie nasza. No niech się pani cieszy, że ja na policję w ogóle nie zadzwoniłem. Proszę oddać moje rzeczy. Natychmiast. Dobrze, z przyjemnością. Maciek, weź, przygotuj pani te graty. Tutaj są wszystkie na półce. Jasne. Było widać, że kobieta znalazła się w ciężkim położeniu. No i może sam dołożyłem do tego coś od siebie. No ale z drugiej strony musiałem dbać o dobro firmy. No nie mogłem trzymać lewizny na sprzedaż. I tutaj byłem w pełni rozgrzeszony. 2100, 2200, 2300. Zgadza się. Pani Moniko, jeszcze jedno pytanie. Co pani planuje zrobić z ciążą? Jak pan może pytać? Przecież wie pani, że to jest nielegalne. To niech pan na mnie doniesie. Tak bardzo lubi wpieprzać się pan w moje życie. Przecież nie o to mi chodzi, no. Ja nie chcę tego dziecka, rozumie pan? Nie chcę. No właśnie nie rozumiem. Tu jesteś, złodziejko. Okradłaś mnie i chcesz sprzedawać moje rzeczy. Kolego, co jest? Co? Znowu to samo? Już się wydawało, że klientka wykupiła swoje rzeczy i będzie po wszystkim. Ale to by było za proste. Zanosiło się na konkretną awanturę. Jak mogłaś mnie okraść? I po co ten cyrk z tym pajacem, co? Nic cię to już nie obchodzi. Odchodzę od ciebie. Tak? A czyje to dziecko? Moje? Nie ma żadnego dziecka. Ten kretyn z Lombardu sobie coś ubzdurał. Prawdę mówi? To są wasze sprawy, rozumiesz to? Mi zależało tylko na tym, żeby kradziony sprzęt nie został w Lombardzie. Dobrze, wyjaśnimy to sobie w domu. Chodź. Zostaw mnie, nigdzie z tobą Przecież nie nie chcę z tobą iść, nie widzisz? Tak? Pójdzie ze mną tam, gdzie ja chcę. A chcesz znowu dostać w cymbał? Pytam! Chcesz? Tak. Sami chcieliście. Proszę bardzo. Policja? Tak, w sprawie tej kradzieży. No i facet zadzwonił na policję.
stało się dokładnie to, czego tak bardzo chciałem uniknąć. To ona okradła nasze mieszkanie i przyniosła rzeczy do Lombardu. Ale Lombard nie ma z tym nic wspólnego. No ta pani wykupiła wszystkie rzeczy. Czyli zgłosiła pani przestępstwo, którego nie było. Tak, A dlaczego pani to zrobiła? Czy pani wie, że to jest karalne? bo ja chciałam uciec od męża i potrzebowałam pieniędzy. Uciec? O czym ty mówisz, kobieto? Mąż się nade mną znęca od kilku lat. To prawda? Nie, ona jest w szoku. O czym ty gadasz, co? Pan z Lombardu może potwierdzić. Wczoraj mąż na mnie napadł i na niego też. On próbował mnie bronić, naprawdę. Proszę to potwierdzić. Tak, potwierdzam. Ale oni są w zmowie. Przecież on wczoraj był u Moniki przed bramą. Bo chciałem wyjaśnić tę sprawę z przedmiotami. Zaraz, ale to pana żeśmy wczoraj wiedzieli na klatce schodowej, tak? Tak. Już wtedy wiedział pan, że przedmioty pochodzą z kradzieży. Nie, no wtedy jeszcze nie wiedziałem przecież, no. Dobrze, to się okaże na komendzie. Cała trójka złoży wyjaśnienia, zapraszam do radiowozu. Nic mi nie mogli zrobić. No i Lombard też był kryty. Nie chciałem pogrążać tej kobiety, no ale z drugiej strony życie dziecka. No trudna sprawa była. Przegródki na karty. O, a tutaj na drobne. Wie pan co, ja się chyba jeszcze zastanowię. No trudno, ale bez pośpiechu. Jak coś, to mogę pani odłożyć. O, to fajnie, a ja pomyślę. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. O, widzę, że udało się odkupić. Udało. W środku jest faktura i inne papiery. Dostanę teraz kasę za mój łuk? No, teraz tak. 100? Przecież dałem za niego ponad 3. No kolego, był używany, no czego się spodziewałeś? No, a poza tym bardzo niebezpieczny. Ale serio, 100? No, nam i tak będzie trudno go sprzedać. A tobie będzie łatwiej wykupić, jak znajdziesz chętnego. Win-win. Za toster 90, za łuk 100 jestem dychę do przodu. Win-win jak cholera. No, nie nasza wina. A jak nowe hobby? Jak? Nijak. Nie miałem kasy na sprzęt i nie mam kasy na sprzęt. A, no właśnie. Proszę komórkę od razu. Jasne. Okej. Dobrze, że chłopak jednak nie olał sprawy i odkupił ten toster. Mogłem zadzwonić do właścicielki i powiedzieć, że jej sprzęt jest gotowy do odbioru. Przynajmniej jeden problem był z głowy. To tak, 800, 900 i 1000. Ale spokojnie, to pana. No, przepraszam bardzo, ale śpieszy się. Ale jest umowa, proszę pana. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. O, Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest mój toster? jest. A, są też papiery, żeby nie było, że z drugiej ręki. Wszystko nówka. No, czyli co? Jesteśmy jednak najlepszym lombardem w mieście? Teraz nie powiem złego słowa. No wie pani, z nami tylko pewne interesy. To akurat prawda. Nieźle na tym wyszłam. Bo muszę przyznać, że tamten egzemplarz miał jakąś wadę. Jaką? No, nie działało grzanie, mieliśmy oddać do naprawy, ale potrzebna była gotówka i musieliśmy przynieść z mężem. Czyli oddała pani toster, który nie grzał? Interesy z wami to przyjemność. Nowy na pewno będzie lepszy. Do widzenia. Do widzenia. Trafiło się tej klientce jak ślepej kurze ziarno. Ale to już na szczęście nie nasz problem. Na przyszłość musimy jednak lepiej kontrolować, co kupujemy. Po złożeniu zeznań na komendzie Adrian wrócił do pracy. No siemanko. Siema. No nareszcie, jak poszło? Weź nie pytaj. Co, ale chyba nie postawili ci jakichś zarzutów? No nie no. Chciałem uratować dziecko, a wyszło z tego jakieś zamieszanie. Mów, jak się skończyło. No postawili babce zarzut o fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, a ona oskarżyła swojego męża o znęcanie się. A ciąża? No co, laska się wypiera, no. No ale powiedziałem im o tej historii w przeglądarce. Kurde. No co miałem zrobić? Zresztą jej mąż też o tym gadał, no. No ale teraz będzie się bała usunąć ciążę, nie?
A, no to rzeczywiście super. No widzisz, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Od początku ci mówiłem, że to bez sensu. O, cześć Patrycja. Cześć kochanie, a co tu robisz? No co, byłam z Sepciem na szczepieniu. Ojejku, to dzisiaj. No, zapomniałeś. Zapomniałem, przepraszam. Twój tata nas zawiózł i odwiózł i gdzieś pojechał dalej z jakąś sprawą, a ty nie odbierałeś telefonu. No nie, bo mieliśmy dzisiaj zamieszanie, a ja byłem na policji. W sprawie tego faceta z parku? Nie, w innej. No co? Dzielny był? No pewnie. Tylko raz zapłakał. No to po tatusiu. No pewnie, że tak. Chodź na rączki, chodź do tatusia. Oj, syneczku. No cały tatuś. Cała ta afera trochę mnie przerosła. No, mogłem postąpić trochę bardziej delikatnie, no ale z drugiej strony miałem nadzieję, że przez to całe zamieszanie uniemożliwiłem tej kobiecie podjęcie decyzji o usunięciu ciąży. To ja się z tobą zabiorę, Adek. No tylko, że jeszcze mamy kilka rzeczy do ogarnięcia. No ja mam kilka rzeczy do ogarnięcia. Jedźcie. Poradzę sobie. Już prawie kończę, a ty już miałeś dzisiaj swoje przeżycia. No dzięki. Luzik. I co pan narobił? Jest pan z siebie zadowolony? No, przepraszam panią. Nie chciałem zamieszania, no przepraszam. Ale się panu udało. Ale przecież ja chciałem pomóc. No chciała pani to zrobić, prawda? Nic pan nie rozumie. Chciała pani usunąć ciążę i zatuszować całą sprawę, prawda? Nie będę z panem dyskutować na ten temat. Chcę to sprzedać. Znowu? Znowu, ale to jest moje, nie kradzione. Mąż resztę zabrał, że niby jego. Ja naprawdę potrzebuję tych pieniędzy na start. Niech mi pan wie, że ja nie mogę wrócić do męża. Adek, no weź dziecko. Rozumiałem, że namieszałem tej kobiecie w życiu, no ale przecież ostatecznie to wyjdzie jej na dobre. W końcu uwolni się od tego męża. Proszę, niech się pani napije. Ja to dobrze znam, bo sama miałam bardzo silne mdłości, jak byłam w ciąży. Ale ja nie chcę być w ciąży, ja nie chcę tego dziecka. To się wszystko jakoś na pewno ułoży. Na pewno. Pani nic nie wie. Pani nie wie, w jakiej jestem teraz ciężkiej sytuacji. Wie pani, Adrian mi wczoraj wszystko opowiedział i no rzeczywiście jest pani w trudnym położeniu. Ale dziecko nie jest temu winne. I tak już nie mogę usunąć, wszyscy wiedzą. Ale naprawdę chciałaby je pani usunąć? No bo to nie jest dziecko mojego męża. Tylko kochanka. On, jak się dowiedział, to powiedział, że on nie chce dziecka i że mi nie pomoże. Z mężem też go nie wychowam, bo to jest potwór. Jak jesteśmy wśród przyjaciół, znajomych, to jest miły, uprzejmy. Ale jak jesteśmy sami, to znęca się nade mną psychicznie i fizycznie. Dlaczego pani tego wcześniej nie zgłosiła? Bo się bałam, po prostu się bałam. Rozumiem. To może lepiej, że Adrian się wtrącił. No bo jak pani sama nie miała siły zakończyć takiej toksycznej relacji, to... No teraz się udało i to się jeszcze jakoś wszystko ułoży. No ale jak ja sobie teraz sama poradzę? No ale ma pani pracę, prawda? No tak, ale samotnej matce jest ciężko. Nie jest pani sama. Na pewno jest rodzina, przyjaciele, znajomi. No tak. Ale ja nie wiem, czy ja jestem w stanie pokochać teraz to dziecko. Po tym wszystkim. Ja jestem pewna. Jestem pewna, że jest pani w stanie. Ta klientka trochę jednak głupio zrobiła. Nie mogła po prostu odejść od tego męża.
No ale ja ją rozumiem. Była zestresowana, w panice. Różne błędy się popełnia. Słuchajcie, najważniejsze, że wszystko się dobrze skończyło. No, babka pójdzie na macierzyński, urodzi i wszystko będzie dobrze. Oby. Dobra, ja lecę. Cześć. Na razie. Cześć. No, dzień dobry. Cześć. Hej, złapaliście go? Nie, ale mamy pytanie do Atka. Co robiłeś w parku, w którym Patrycja widziała tego kolesia? Chciałem sprawdzić, co to za gość. I dlatego rzuciłeś się na Ryżego? Skąd wiecie? Wiemy i tyle. Słuchaj, ty chcesz sobie kłopotów narobić? Zobaczyłem Ryżego i dowiedziałem się, kim jest ten gość, no Maksywę Boruta. I co, niby tylko tyle wiesz? Tak, tylko tyle. Poszarpaliśmy się z Ryżym i tak się skończyło. No to wiedz, że Boruta zniknął. Ale jak to zniknął? No był i go nie ma. A chcieliśmy go przesłuchać. No to pytajcie Ryżego, to jest jego kumpel, nie mój. Czy ty możesz przestać się wpieprzać? Słuchaj, zrobiłeś głupi ruch i wystarczyło, żeby koleś coś zwąchał i gdzieś się zadekował. Spieprzyłeś nam robotę, rozumiesz? I to był ostatni raz. Więcej ostrzeżeń nie będzie. I jak jeszcze raz wpieprzysz się w naszą pracę, no to inaczej pogadamy i zostaniesz zatrzymany za utrudnianie śledztwa. Rozumiesz? Tak dla własnego dobra. To wszystko? Adek, co ty zrobiłeś? No nic. Jezu, proszę cię, obiecaj mi, że już nie zrobisz żadnych głupot. Obiecuję, no. Obiecuję. Nikt nie może mi mówić, co mam robić, a czego nie mogę robić w kwestii mojej rodziny. Nawet Patrycja. A bydlak powinien ponieść karę. I to najcięższą. Monika pojawiła się w pracy dopiero po kilku dniach, kiedy ochłonęła i zaczęła na nowo układać sobie życie. Monika! Czego chcesz? Nie było cię kilka dni. Ja próbowałem się z tą skontaktować. Pisałem, dzwoniłem. Nie wiedziałem, co się dzieje. Gdzie byłaś? No i niby po co? Chyba nie usunęłaś naszego dziecka. Nie. Monika, ja cię chciałem bardzo przeprosić. Ja zachowałem się jak totalny kretyn, jak nieodpowiedzialny idiota. Mało powiedziane. Mimo to mogłabyś mi dać jeszcze jedną szansę. Ja chcę się opiekować tobą i naszym dzieckiem. Monika, jedną szansę. Proszę. Jedną szansę. W następnym odcinku Wojna przewoźników. Pomocy! Ludzie, pomocy! Nie odpuszczę wam, słyszycie? Nie daruję wam! Co tu się dzieje? Czy spełnią się marzenia śmiertelnie chorego podróżnika? Co tutaj się dzieje? Proszę, pochwal się córce, co znowu wymyśliłeś. Ja nie zamierzam zdechnąć w łóżku. Twój ojciec zamierza zdechnąć, płynąc kajakiem do Morza Czarnego. Olga nie może pogodzić się ze stratą rodziców. To był wypadek. Wypadek. Wierzysz w takie wypadki, tak? Tak, takie wypadki się zdarzają. Wiesz co, nie kłam, nie zamydlisz mi oczu. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.